Zwiedzając Cornwallię w sierpniu 2023 roku, zawitaliśmy do przepięknego zamku, mieszczącego się na St. Michael's Mount, czyli na górze Świętego Michała. Według kornwalijskiego folkloru olbrzym, znany jako kormoran, był odpowiedzialny za budowę góry. Kormoran często wychodził na brzeg ze swojej wyspiarskiej kryjówki, aby zabrać krowy i owce z pól w pobliżu Marazion. Pewnego dnia miejscowy chłopiec postanowił wykorzystać sen Kormonara i popłynął na wyspę. Spędził całą noc, kopiąc głęboki dół na północnym zboczu góry. O świcie skończył pracę i stanął przy dole, trąbiąc w róg, aby obudzić ogromnego olbrzyma. Kiedy kormoran rzucił się w dół wzgórza, oślepiony jasnym porannym słońcem, nie zauważył Jacka ani dołu i wpadł prosto do niego. Wdzięczni mieszkańcy wioski nazwali Jacka Jack the Giant Killer i wkrótce na jego czyś powstał rym, świętujący jego odwagę. Podczas spaceru główną ścieżką prowadzącą z portu do zamku natkniesz się na studnię, która jest szczelnie zabita deskami, oznaczając miejsce, w którym olbrzym spotkał swój koniec. W słynnej celtyckiej opowieści o Tristanie i Izoldzie, która może mieć korzenie w prawdziwej historii, król Marek wysłał pustelnika Ogrina na górę Świętego Michała, aby zdobył dla królowej Izoldy piękne wełniane lniane szaty. W XII wieku legenda ta była ściśle związana z miejscami wzdłuż wybrzeża Cornwalli, w tym z zamkiem Dore w pobliżu Fowey, lasem Moresk w pobliżu Truro i górą Świętego Michała. Jednak pośród politycznych zawirowań średniowiecznej Brytanii ta opowieść przeplatała się z legendami arturiańskimi i zamkiem Tintagel. Sama góra jest poświęcona Świętemu Michałowi, który według kornwalijskiego folkloru ukazał się grupie rybaków w 495 roku naszej ery, stojąc na skalistym występie po jego zachodniej stronie. Wydarzenie to znajduje swoje odzwierciedlenie w Lycidasie Miltona, który opowiada o wielkiej wizji strzeżonej góry, żałobie po przyjacielu, który zaginął na morzu w czasie podróży z Chester w 1637 roku. Powszechnie uważa się, że góra Świętego Michała od czasów starożytnych była centrum handlowym, a w epoce żelaza stała się ważnym portem. Przyjmuje się również, że to miejsce było wyspą Ichthys, gdzie greccy kupcy sprowadzali cynę z Cornwalli. Diodor, sycylijski historyk piszący na początku I wieku naszej ery, opisuje, jak mieszkańcy Belerionu, czyli Land's End, wydobywali cynę i wykorzystywali wozy do transportu cennej rudy do Ichthys podczas odpływu, gdy droga była dostępna, co umożliwiało handel z kupcami czekającymi na przeciwległym brzegu. W 1044 roku Edward Wyznawca założył kaplicę na górze Świętego Michała jako część dotacji dla benedyktyńskiego opactwa Mont Saint-Michel w Brytanii. Bo nie wiem, czy wiecie, że we Francji, w Brytanii, istnieje identyczny zamek na prawie identycznej wyspie i nazywa się dokładnie tak samo St. Michael's Mount. Po przejęciu przez Wilhelma Zdobywcę w 1066 roku znaczna część zachodniej Anglii została przydzielona Robertowi, hrabiemu Mortain, który został również nazwany hrabią Cornwalli. Następnie Robert przyznał St. Michael's Mount normańskiemu opactwu w Mont Saint-Michel. Strategiczne położenie St. Michael's Mount uczyniło z niego potężną twierdzę na przestrzeni dziejów. W
XII wieku, gdy król Ryszard I brał udział w krucjacie w Ziemi Świętej, zwolennicy jego brata Jana zdobyli Mount i wykorzystali go jako fortecę. Chociaż budowle później powróciły do swoich pierwotnych funkcji monastycznych, zostały przekształcone w miejsca obronne podczas wojny Dwóch Róż i powstania Kornwalii przeciwko Edwardowi VI. Ostatnie starcie militarne na Mount miało miejsce w 1646 roku podczas angielskiej wojny domowej, kiedy siły royalistyczne krótko go utrzymywały, zanim poddały się wojskom parlamentarnym. Sir John St. Auban nabył St. Michael's Mount w 1660 roku i od tego czasu cieszy się on spokojnym istnieniem. Przez wiele lat rodzina St. Auban używała domu głównie jako letniego schronienia. W XVIII wieku zbudowali one nowe skrzydło w St. Michael's Mount, które miało służyć jako ich stała rezydencja, z oszałamiającymi wiktoriańskimi apartamentami ozdobionymi wykwintnymi sztukateriami i wyposażonymi w znane meble Chippendale. Ponadto w St. Michael's Mount znajdują się kolekcje obrazów i zbroi. Rodzina St. Auban była właścicielami do 1964 roku, kiedy to zostało ono powierzone National Trust przez trzeciego lorda St. Levan. To tyle na temat tego przepięknego zamku. Jeśli podobają Wam się historie, które opowiadam, zachęcam do przeszukania mojego kanału w celu znalezienia innych, równie ciekawych opowieści i notek historycznych na temat miejsc, które udało mi się odwiedzić. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.